Witam na kanale Fantazja Azja i jakże niesamowity mamy teraz okres świąteczny i kilka dni temu, dosłownie 20 grudnia, Netflix wypuścił nowy serial Wiedźmin, czyli po prostu genialny moment. Okres świąteczny możemy oglądać godzinami cały sezon Wiedźmina. Ja już jestem obejrzałem 3 razy i z chęcią się z wami podzielę moimi wrażeniami, pozytywami, negatywami, co mi się podobało, co mi się nie podobało, czyli plusy i minusy Wiedźmina. I od razu ostrzegam, mogą pojawić się spoilery. Zatem jeśli jesteście ciekawi, zapraszam, a ja jestem Emil. Zaczynamy. I od razu dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest w ogóle Wiedźmin, z czym to się je. Jest to serial fantasy stworzony przez Netflixa w oparciu o książki naszego polskiego pisarza Andrzeja Sapkowskiego. Właśnie seria książek o Wiedźminie, jak również powstała też również w oparciu o książkę gra Wiedźmin. Mamy tu akurat 3 gry, pierwszą, drugą i trzecią część. Trzecia część jest najbardziej znana na całym świecie. Jest nawet przez niektórych nazywana za jedną z najlepszych gier RPG dekady, więc naprawdę na wysokim poziomie stoi Wiedźmin. I co jest fajne, że jest to polska produkcja, jest to nasz polski bohater stworzony przez polskiego autora, przez polski zespół, bo CD Projekt stworzyło grę i zostało tak fajnie docenione na całym świecie, więc naprawdę to jest takie fajne, że coś takiego naszego polskiego zostało tak mocno docenione i to tak troszeczkę napawa dumą tym wszystkim, więc ja jestem bardzo zadowolony, że akurat coś takiego się udało nam osiągnąć i do czegoś takiego doszło. Jeżeli chodzi o samego Geralda, co to w ogóle jest, kim on jest, czyli ten nasz tytułowy Wiedźmin, jest to taki super żołnierz, super wojownik stworzony za pomocą magii, czyli jest to taka troszeczkę hybryda, taki mutant za pomocą magii stworzony, który ma walczyć z potworami za pieniądze, czyli po prostu taki łowca potworów. Jednak żeby stworzyć takiego Wiedźmina, to potrzebny jest młody chłopak, różne próby, testy, jakieś alchemia, nie alchemia, magia, próbuje się jakieś eksperymenty mutacji, żeby stworzyć takiego idealnego Wiedźmina wojownika. Do tego jest jeszcze nauka, walka mieczem, magia itd., dużo tego jest. I żeby to nie było takie hop, to na 10 chłopaków, którzy są poddawani takiej próbie, potrafi przetrwać tylko 3, więc naprawdę kiedy Geralt czy akurat jakikolwiek Wiedźmin pojawia się gdziekolwiek w miasteczku, to naprawdę jest to jakieś wielkie wydarzenie. I to od razu jest fajne, że mamy taką fajną postać, że naprawdę jest ciekawie przedstawiona, mamy fajną jego genezę, fajne umiejętności. Naprawdę Geralt o taka super postać. No i tu od razu chciałbym powiedzieć, co mi się podobało w serialu, bo Geralt grany przez Henry'ego Cavilla, który jest znany z takich filmów jak Batman vs Superman, czy Man of Steel, czy chociażby właśnie Liga Sprawiedliwości, czyli sam właśnie Superman stał się Geraldem. Na początku mogłoby się wydawać, jak jeszcze widzieliśmy zdjęcia, zanim się serial rozpoczął, że może troszeczkę będzie taki trochę przepakowany Legolas, no ale niestety na szczęście, jak się okazało, że Geralt grany przez Henry'ego Cavilla jest to po prostu najlepsza rzecz, jaka się mogła przytrafić serialowi Wiedźmin. Po prostu aktor naprawdę robi wszystko, żeby ten Wiedźmin, żeby ten Geralt był taki, jakiego znamy z książek, jakiego znamy z gier. Po prostu wymiata pod każdym względem, jego zachowanie, jego dowcip, nawet pomruki, jak z ludźmi rozmawia, czy nawet takie momenty, takie małe sprawy, jak spogląda na karczmarza, który mu podaje niedobre piwo, no po prostu boskie są te momenty. I to jest fajne, że aktor, który tak dobrze zna postać, właśnie dostał główną rolę. To więc Henry Cavill, Geralt, to taki duży plus. To całe aktorstwo, cała gra aktorstwa naprawdę stoi na wysokim poziomie. Naprawdę każdy praktycznie aktor został tak fajnie dopasowany do roli, jaką gra, że żaden aktor nie sprawiał wrażenia, że tam nie pasuje, że jest słabszy, czy z czymś odstaje od reszty, więc naprawdę to było fajnie zrobione. I tutaj nawet mieliśmy nasz polski akcent, czyli Maciej Musiał wystąpił w Wiedźminie, co mi się osobiście bardzo podobało, bo mamy właśnie taki polski bohater, prawda, Wiedźmin, polska gra była też stworzona przez Polaków i mamy jeszcze w takim ogólnoświatowej produkcji przez Netflix mamy właśnie też polskiego aktora, który bardzo sobie moim zdaniem dobrze poradził. Jego angielski był bardzo spoko, w ogóle się nie wyróżniało, że coś jest nie tak, że może mieć jakiś inny akcent, że nie do końca angielski to jest jego podstawowy język, więc mi się to osobiście podobało, więc
Polacy akurat, jeżeli chodzi o Wiedźmina, taki na plusik, wszystko pięknie. Ja się tak czułem taki trochę dumny z tego wszystkiego, że tak się udało osiągnąć coś takiego. Jeżeli chodzi o innych aktorów, no to mamy tutaj Yennefer, bardzo fajnie pasuje, mamy tutaj Ciri, również genialnie pasuje, no ale przede wszystkim Jaskier. Jaskier to jest po prostu kolejna postać, kolejny aktor, który musi być wysoko oceniony, wielkie brawa, plusik ogromny, bo naprawdę idealnie pasuje. Jego humor, to, że śpiewa, że gra na lutni, no wszystko jest po prostu genialnie dopasowane. Sposób zachowania, sposób w jaki się porusza, no po prostu super pasuje, czyli mamy już Geralda, mamy Jaskiera, mamy Jaskra i wszystkie te główne postacie, jakie powinny być, takie są. I to mi się osobiście bardzo podobało, bo nawet dla osób, które znają książkę czy znają grę, powinny kojarzyć, że o, to jest Jaskier, o, to jest Yennefer, to jest Geralt, od razu praktycznie na pierwszy rzut oka, po reakcji, po zachowaniu, po sposobie mówienia, czy nawet po wyglądzie od razu poznajemy, kto jest kto, więc to jest akurat fajne. Jeżeli chodzi też o cały świat, jaki mamy przedstawiony, to mi się również podobało, bo jest to troszeczkę taki mroczny klimat, mroczny świat, nawet sam obraz, w jakim jest pokazywany Wiedźmin, jest troszeczkę taki szarawy, prawda, czyli nie jest to wszystko kolorowe, wszystko bajkowe, tylko takie mroczniejsze klimaty. I to jest akurat fajne, bo akurat sam świat na kontynencie tego Wiedźmina jest w taki sposób przedstawiony, że nie każde zło, nie każde dobro jest po prostu takie czarno-białe, prawda? Czyli, że mamy tutaj już problem z takiego mniejszego, większego zła. Tu akurat bardzo często się powtarza ten problem, że czy źli, czy ci dobrzy postępują w jakiś sposób właśnie na podstawie czy tego mniejszego, czy tego większego zła. Jednak no, jest to bardzo łatwo ich zrozumieć, dlaczego tak postępują, dlaczego to zrobić. Nie do końca to właśnie wszystko, że on jest zły, bo jest zły, a ten jest dobry, bo jest dobry, taki rycerz na białym koniu. Co akurat jest fajne w porównaniu do Geralda, który stara się właśnie być taki obojętny i raczej nie ingerować w to wszystko, w te ludzkie problemy, którzy czasami właśnie, jak to jest powiedziane właśnie w Wiedźminie, że są najgorszym rodzajem potworów, jaki występuje właśnie w świecie Geralda, czyli nie te potwory, strzygi i tam jakieś demony nie są najgorsze, tylko właśnie ludzie są najgorsi. No i akurat to jest całkiem ciekawa sprawa, jak to Geralt się tam próbuje to wszystko wmieszać. Praktycznie wszystko, co zrobi, to czasami jest często źle oceniane przez ludzi. Próbuje kogoś uratować, no to zaraz komuś to nie pasuje, obrzucany kamieniami i tak dalej. Zawsze coś. Więc zawsze Geralt ma troszeczkę podwójkę, ale myślę, że to jest całkiem fajne. Jest. Kolejna super, to jest genialna sprawa w serialu, to jest muzyka. Muzyka po prostu jest boska. Wszystko idealnie pasuje, po prostu fajnie się ogląda dzięki tej muzyce i jest troszeczkę taka zbliżona do muzyki, jaka występuje w grze, więc to jest akurat fajna sprawa. No i tak jak mówię, ja oglądałem 3 razy ten serial, każdy odcinek 3 razy i praktycznie żaden moment, żadna scena nie sprawiała, że mam ochotę to pogonić, że mam ochotę gdzieś wyjść, czy coś pominąć, bo naprawdę muzyka i to wszystko sprawiało taką dobrą chęć oglądania serialu. Ja się dobrze czułem, dobrze się bawiłem podczas tego serialu, więc mi się to osobiście bardzo podobało. Jak również bardzo fajne jest to, co dla niektórych może być troszeczkę takie mylące, czyli mamy tutaj właśnie 3 linie czasowe, bo serial jest tak zrobiony, że mamy jedną scenę załóżmy z Geraldem, która dzieje się w jakimś tam czasie, potem kolejna scena bez żadnej ostrzeżenia, bez żadnej informacji dzieje się z Ciri, która dzieje się daleko w przyszłości, czyli może tak, bardziej w teraźniejszość, scena z Geraldem to jest przeszłość, a scena z Yennefer to jest jeszcze dalsza przeszłość. I to tak praktycznie czasami są tak po kolei te sceny, więc to może być troszeczkę takie mylące, ale mi się to osobiście podobało, bo gdzieś tak w momentach 3., 2. odcinka już gdzieś tam zaczęły coś tam trybikować w głowie i się doszło, dlaczego to tak jest, że to wszystko są takie 3 linie czasowe i to nawet takie fajne, jest takie poczucie, że ale jestem mądry, ale jestem genialny, że takie coś zauważyłem. No i za to trzeba pochwalić serial, bo jest tak troszeczkę inaczej zrobione, inaczej przedstawione, a mamy w Wiedźminie bardzo dużo różnych postaci, bardzo dużo różnych historii, których no, które pasuje znać, kim są, jaką mają genezę i tak dalej, więc żeby to wszystko pokazać w tak krótkim czasie, czyli tak jak właśnie serial, bo no przecież nikt nie będzie oglądał rozmowy 2 osób przez 3 godziny, tak jak w książce może być, że możemy 3-4 strony mieć rozmowę między Geraldem a kimś tam, prawda, a tutaj niestety w serialu tak się nie da zrobić, bo nikt tego nie będzie oglądał, więc mi się osobiście to podobało, całkiem fajne rozwiązanie, a tak jak mówię na koniec, jak się doszło do wniosku, to jest to się czułem taki, wiecie, taki spełniony, taka satysfakcja, że się to odkryło, że się to zauważyło, więc dosyć dużo jest takich scenek właśnie w tym serialu, że są takie ukryte jakieś momenty,
które potem się łączą na koniec, które się zapętlają, które coś tam mają znaczenie, dzięki którym też możemy się też wiele rzeczy domyślać, bo niektóre rzeczy zostały trochę pominięte, troszeczkę przeskoczone, no ale dzięki temu, że właśnie gdzieś tam coś zostało wspomniane, czy coś pokazane, możemy sobie już tam w głowie wykminić, że to było tak właśnie dlatego, bo tak właśnie było. Więc to jest fajne, że to nie jest wszystko tak oderwane bez rąk, bez nóg, tylko wszystko to ma jakiś sens, wszystko to jest fajnie nakierowane, że możemy sobie kombinować. Więc to mi się bardzo, bardzo podobało. Czyli dostajemy serial, w którym jest fajny klimat, fajnie to wszystko wygląda, mamy fajną historię, dobra gra aktorska, genialną główną postać, która po prostu idealnie pasuje, aktor się po prostu super wcielił w postać Wiedźmina, więc naprawdę fajna sprawa, ale co jest najfajniejsze w całym tym Wiedźminie, to są sceny walki, akcja po prostu jest taka słodkutka, taki po prostu miodek, bo momenty, kiedy Geralt walczy, to nie jest taka zwykła walka, że leci i tak berserkuje siłą swoją, bo Henryk jest dosyć dużym osobnikiem, a Geralt raczej tak, wiecie, walczy tak tanecznie, że to wszystko ma być taki wicher między wojownikami, między przeciwnikami. No i akurat tutaj właśnie w taki sposób walka jest przedstawiona, co jest bardzo fajne, bo sceny, cała choreografia tych walk i w ogóle ta brutalność tych walk jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. To wszystko się ogląda tak, że z uśmiechem na twarzy. No i co jest najważniejsze, że walki praktycznie w ogóle nie są edytowane, czyli widzimy całą ciągłość walki, wszystko co robi aktor, w jaki sposób się zachowuje, jego obroty, jego machnięcia, wszystkie cięcia, wszystko widzimy w całości, bez jakichś tam właśnie cięć, że jedno, drugie ujęcie z prawej, z lewej, czy jakieś zbliżenia, że nie do końca wiemy co się dzieje, kto walczy i tak dalej. Aktor wykonuje całą robotę, aktorzy, którzy z nim walczą, również wszystko to dokonują całą robotę, więc to jest naprawdę na duży plus, bo to rzadko się widuje takie rzeczy w serialach, a to naprawdę, jeżeli chodzi o Wiedźmina, to ma ogromne znaczenie, walka na miecze, więc super sprawa. I też super mi się podobało to, że też jest nacisk w serialu na taką małą rzecz jak mikstury, których używa Wiedźmin, czyli takie potiony. Akurat w grze to miało ogromne znaczenie, bo się zbierało jakieś tam, prawda, herby, ziółeczka, dzięki którym się stworzyło różne jakieś mikstury, które boostowały nasze umiejętności Geralda, czyli był szybszy, jeszcze jego zmysły były bardziej czułe na różne rzeczy, to wszystko w zależności z kim walczyliśmy przeciwko, jakiemu potworowi trafialiśmy na niego, to wszystko miało znaczenie inne potiony. No i to akurat właśnie jest, czy przed walką ze strzygą wypija jakąś tam miksturkę, jak zostaje zraniony, wypija miksturkę, polewa sobie ranę, więc to akurat fajne, że takie coś, mała niby rzecz, ale jednak została ujęta w serialu i ma dosyć duże znaczenie. Teraz jeżeli chodzi o potwory, to mi się osobiście potwory podobały. Nie było jakiegoś tam strasznego takiego szału, tak jak na przykład w grze o Tron Smoki, no to smoki były naprawdę genialne. No tu akurat mamy tak troszeczkę mniejszy budżet, prawda? Więc nie spodziewajmy się nie wiadomo czego, ale jest okej, jest naprawdę okej. Potwory nie są jakieś takie słabo wyglądające, wręcz przeciwnie, naprawdę pierwszy potwór, jakiego już w pierwszym odcinku widzimy, naprawdę myślę, że jest całkiem okej. Strzyga troszeczkę taka dziwna dla mnie była, taka troszeczkę wolniejsza, ale zrobiła co miała zrobić. Miała być ohydna, miała być przeraźliwa, miała wrzeszczeć, piszczeć, irytować i taka właśnie była, więc to całkiem fajnie mi się podobało. Praktycznie wszystko mi się podobało, jeżeli chodzi o serial Wiedźmin, naprawdę cudownie spędziłem czas oglądając Wiedźmina, jednak ostatni odcinek troszeczkę już taki był, moim zdaniem mógł być lepszy, bo cała ta walka magów, jaka właśnie miała miejsce, to mogłaby być troszeczkę może bardziej taka ekscytująca, bardziej może taka jakaś pokazowa, jakieś wybuchy, strzały, nie wiadomo co by się mogło dziać, bo jakby nie było, to była wielka bitwa magów, tak? Czyli sami magowie cały czas coś robili, ale też nie było źle, to też może kwestia jest taka, może to jest troszeczkę czepianie się, bo faktycznie jeżeli spojrzymy na to w taki sposób, że magia w Wiedźminie jest pokazana w taki sposób, że to nie jest tak jak w Harrym Potterze, sobie rzucamy się, nic nie dzieje, zaklęcie, tylko wręcz przeciwnie, każdy jakiś czar, każde zaklęcie kosztuje coś tych magów i akurat to jest bardzo fajnie pokazane, że ta magia coś ich kosztuje, że jest jakaś cena za to, czy nawet właśnie moment, kiedy ci źli, co atakują tą wielką twierdzę, poświęcają nawet swoje życie, żeby zamienić, wytworzyć jakąś taką kulę ognia, więc to też nie jest takie hop, więc może dlatego też o to chodziło, że te czary nie są aż takie spektakularne, więc może tego mi troszeczkę brakowało, ale jeżeli chodzi o same czary i różnych czarodziejów, to dosyć dużo było przedstawionych. Mieliśmy jakieś tam fajny moment, jak jedna z czarownic zmiażdżyła karki wszystkim atakującym ją naraz, albo właśnie jakieś tam troszeczkę mieliśmy magię roślin,
czy jakieś tam walki, teleportacje, więc dużo tego jest, całkiem fajnie to wygląda. To nie jest jakieś takie wymuszone na siłę, że jak nie wiadomo co się będzie działo, czy jakieś musimy to udać, wyobrażę sobie, że to jest gdzieś tu na ręce się coś tworzy, ale całkiem spoko to wyglądało, więc no nie było źle, nie ma co narzekać. Moim zdaniem całkiem spoko, jednak mogło być troszeczkę lepiej, no ale to może kwestia właśnie budżetu, zobaczymy co będzie w kolejnych sezonach, bo myślę, że nie powinno być już problemu z budżetem. Sądzę po reakcjach, jakie Wiedźmin wywołał na całym świecie, bo troszeczkę się tam orientowałem, jak ludzie reagują na Wiedźmina. Jest całkiem fajnie. Co mi się osobiście też nie podobało, jeżeli chodzi o ten ostatni odcinek, no to to, że jakby nie było, po dobrej stronie, czyli tej powiedzmy dobrej stronie, była dosyć duża liczba magów i czarodziejów, a po drugiej stronie praktycznie jedna zła czarodziejka była, która w pojedynkę praktycznie wszystkich ich wymiotła. No, naprawdę mieli duże problemy, że w ogóle się obronić przed tą armią, że ta armia to tylko na nich biegła, a całą robotę robiła właśnie ta zła czarodziejka, więc to trochę takie dziwne było. Czy nawet moment, jak ta cała ich mentorka, nauczycielka tych wszystkich czarodziejek nie potrafiła sobie poradzić, dała się praktycznie załatwić jak dzieciak właśnie tej złej. Więc troszeczkę to takie momenty były dziwne, no ale to wszystko może miało jakiś tam sens, żeby troszeczkę poczuć, że to nie jest takie hop, że muszą z tym walczyć i tak dalej. Zobaczymy co będzie w kolejnym, jak to będzie pokazane w kolejnych sezonach, więc no to mi troszeczkę brakowało, coś w tej scenach walki. No i ostatnia scena, Geralt, Ciri, jak się poznają, jak się spotykają. To pierwsza reakcja to jest wytyfy. I tak nagle, bo praktycznie tak znikąd, ni stąd, ni zowąd, nagle się spotykają, nagle wiedzą kto jest kto i koniec, kończy się sezon, kończy się odcinek. Więc to trochę takie, pierwsza reakcja taka była dziwna, nie? Że dlaczego tak bez sensu. No ale z drugiej strony, co jak mówiłem wcześniej, serial jest tak fajnie nakręcony, że są jakieś takie małe smaczki, są jakieś takie małe sceny, dzięki którym możemy się domyśleć, dlaczego Ciri wiedziała jak Geralt wygląda. Jest moment, że ona ciągle ma jakieś te wizje, że widziała w ostatniej swojej wizji właśnie Geralda, jak wykrzykuje imię Yennefer i tak dalej. Możemy się domyślać, że Geralt za pomocą tych swoich wyczulonych zmysłów na magię, czy na to całe właśnie przeznaczenie, bo przeznaczenie i w ogóle to prawo niespodzianki ma ogromne znaczenie w tym świecie Wiedźmina, bo ciągle jest to powtarzane. Całkiem fajna, śmieszna sprawa jest z tym prawem niespodzianki. Czy nawet moment właśnie jak się Geralt dowiaduje, że ze Ciri jest mu przeznaczona, to po prostu jest naprawdę trzeba obejrzeć, czyli to jest chyba 3. odcinek, bankiety i coś tam. Więc to akurat polecam obejrzeć koniecznie, bo naprawdę fajny jest odcinek. Więc możemy się domyślać, że dzięki temu wszystkiemu, co widzieliśmy wcześniej, jakieś wcześniejsze sceny, że może Geralt gdzieś ją tam zobaczył w Cintrze, troszeczkę, mimo że niby była odwrócona, ale może gdzieś tam boczkiem ją zobaczył, ciężko powiedzieć. Więc możemy się domyślać, że wiedzieli kto jak to wygląda. Jednak przez cały serial praktycznie było takie wrażenie, że oni się nie widzieli, że się nie znają w ogóle, jak oni się spotkali, jak to będzie przedstawione. No tutaj po prostu się spotkali więc no zobaczymy jaki będzie pierwszy odcinek w nowym sezonie. Niestety sezon będzie dość długo, na niego będziemy musieli czekać, bo za rok, 21 chyba rok, coś takiego dopiero ma wyjść, więc troszeczkę trzeba będzie poczekać na kolejny sezon. Jednak jest na co, moim zdaniem warto poczekać, bo praktycznie same plusy widziałem ja w Wiedźminie. Ogólnie niesamowita akcja, niesamowita gra, niesamowita muzyka, naprawdę przyjemnie się oglądał. Praktycznie wszystko co potrzebne w serialu telewizyjnym, żeby było fajne, to wszystko fajne było. Za co jest największy minus. I to akurat nie za serial, bo serial, mówię, mi się naprawdę podobał, serial był super. Minus dostaliby tutaj, może nie powinienem o tym mówić, ale akurat troszeczkę mnie to już zaczęło drażnić, tak zacząłem czytać różne recenzje innych osób, czy na YouTubie, czy w ogóle w różnych reportaże, jak się przeglądało, to większość ludzi zagranicznych była naprawdę zadowolona. Osoby, które nie znały tego świata, nie wiedziały kim jest Wiedźmin, to naprawdę wiele rzeczy mi się podobało. No ale oczywiście u nas mamy pełno takich fanatyków książek albo fanatyków gry, bo ja bym to inaczej tego nie nazwał, to jest fanatyzm. Jeżeli naprawdę komuś przeszkadzało to, że jakaś tam aktorka miała nie taki kolor włosów, jak było w grze pokazane, albo że komuś przeszkadzał kolor skóry jednego z półelfów, no to jest takie rzeczy i to naprawdę ktoś pisze w komentarzach, że to mu się nie podobało, że w ogóle jaki to shit jest ten serial, bo gdzieś tam się takie coś pojawiło. Zwłaszcza, że
ani to nie miało jakiegoś większego znaczenia na fabułę, ani to jakoś tak, no nie zwracało się aż tak bardzo na to uwagi. Naprawdę mówię, to trzeba być fanatykiem. Henry Cavill nazywa takie osoby pasjonatami. Może tak to powinno się to nazywać. Może to tak jest bardzo dyplomatycznie powiedziane, że ktoś jest wielkim pasjonatem czegoś, co lubi i dlatego tak reaguje w taki sposób, jaki ja reaguję. Jednak, jak mówię, w taki sposób reagowały praktycznie tylko i wyłącznie polskie osoby, bo jak się widziało te komentarze, to polskie nazwisko, albo nawet mówili, że są z Polski i porównywały nawet nasz stary sezon, nasz stary serial Wiedźmina, który był dawno, dawno zrobiony właśnie z tym i dzięki temu, że tam nie było takich sytuacji, no to był lepszy niż ten. No ja nie będę może się wypowiadał aż w taki sposób. Serial tak stary Wiedźmin był jaki był. I nie powiedziałbym, że był lepszy od tego z Netflixowego, tylko dlatego, że tam nie było takich problemów jak właśnie jakieś tam etniczne problemy. No jakby nie było, to jest fantazja, więc ludzie, dajmy sobie spokój, to ma być zabawa, to ma być coś co się ludziom powinno się podobać. Odrywamy się od naszego świata codziennego, świat fantazy, a nie po to, żeby wymyślać jakichś problemów etnicznych w świecie fantazy z elfami, z krasnoludami, z półelfami, 1/3 elfa albo coś takiego. No wszystko tam się mogło wydarzyć, więc po co takie czary magii? Więc to jest jedyny minus, największy, który moim zdaniem wywołuje jakieś takie pseudo burze w internecie, bo to troszeczkę taka jest nagonka, nie wiadomo na co, nie wiadomo po co. Ogólnie sam serial polecam każdemu. Kto nie oglądał, kto nie wie, kojarzy, co to w ogóle jest Wiedźmin, co to jest Geralt, kim on jest, to koniecznie polecam obejrzeć ten serial, bo naprawdę jest fajny. Muzyka, akcja, wszystko to powinno, to się na pewno spodoba. Ludzie porównują go z Grą o Tron. To jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inny serial, troszeczkę co innego dotyczy. Ale jeżeli ja miałbym porównywać, to moim zdaniem Gra o Tron nie umywa się nawet do Wiedźmina. Tak ja bym to powiedział, bo jak włączyłem Grę o Tron, pierwszy sezon, wyłączyłem od razu. Mi się to nie podobało w ogóle. Co to dla mnie? Włączyłem dopiero jak się pojawiły smoki. No to wtedy ojaramy się fajnie, coś takiego. I już nie wspomnę o ostatnim sezonie w ogóle Gry o Tron, bo to szkoda nerwów. Ale tak jak mówię, moim zdaniem pierwszy sezon Wiedźmina jest naprawdę fajnie zrobiony, polecam. Musicie to koniecznie zobaczyć. Nie ma co świrować, nie ma co tam fanatyzować, że coś, jakiś kolor, czy nie pasuje komuś, czy włosów, czy skóry. Nie o to chodzi w takich serialach, prawda? Czy jest jakiś poprawny politycznie, czy nie. Ja się dobrze bawiłem. Też się myślę, że będziecie dobrze bawić. Muzyka jest super, aktorstwo jest super, walki, sceny są super, historia jest super, sama geneza Yennefer, Ciri, Geralda naprawdę jest super. Jeżeli jeszcze nam by brakowało czegoś więcej, bo się sezon skończył, to są książki, naprawdę genialne książki, Andrzej Sapkowski napisał. Polecam przeczytać książki. Jak jeszcze by to było mało, to mamy jeszcze grę, też zrobioną przez Polaków. Naprawdę genialna gra. Witcher, Wiedźmin 3. No naprawdę jest naprawdę potężną grą RPG, więc warto zagrać. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o Wiedźmina i moje wrażenia. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Mogę tylko jedynie przestrzec osoby, które może nie kojarzą Wiedźmina, że będzie trochę erotyzmu w tym serialu, więc trzeba się spodziewać, że będą sceny seksu, będzie trochę biustów, widać takie rzeczy, ale to raczej nie jest jakieś wulgarne, tak jak na przykład właśnie w Grze o Tron, czy w niektórych innych z takich serialach, więc jest całkiem przyjemnie, tak, że tak powiem, na plus. Więc co, to było na tyle, jeżeli chodzi o serial Wiedźmin. I czekamy na kolejny sezon. Mam nadzieję, że wam też również się spodoba ten serial. Jeżeli nie, piszcie mi dlaczego nie. Może ja się nie znam, może ja jestem za bardzo pozytywny, wszędzie widzę pozytywy. Może tak, może nie. Więc informujcie mnie co tam, jak tam. No i co, to by było na tyle. Życzę wam zdróweczka. Ja jestem Emil. Cieszmy się.